Gitarę najczęściej buduje się z dwóch osobnych części. Korpusu i przyczepionego do niego w ten czy inny sposób gryfu. Można to, jak nie jest przyczepiony, można go odczepić. Taki korpus zbudowany jest z drewna. W naszym przypadku będzie to taki sympatyczny dwa kawałki drewna o nazwie Meranti. Te dwa kawałki trzeba będzie skleić najpierw, żeby powstał jeden kawałek, trzeba będzie je wyrównać. A potem na wierzch tego przykleję kolejne dwa kawałki cienkiego drewna, takiego o charakterze dekoracyjnym głównie. To znaczy po prostu, żeby było ładnie. I to będą takie dwa kawałki klonu. Klon to jest taki dosyć rzadki kawałek klonu z taką śmieszną figurą tutaj, się nazywa klon pikowany, o ile się nie mylę. I to będzie naklejone tutaj na wierzch i z tego będzie wtedy można wyciąć kształt gitary. I ten klon potem pokolorujemy na jakiś kolor. Zanim w ogóle zacznę budować gitarę, trzeba sobie wszystko dobrze zaplanować. Ustalić kształt, ustalić, jak to wszystko ma wyglądać, no i to najprościej jest zrobić na komputerze. Zaczynając od tego, jak będą szły struny, mogę narysować kształt gryfu, główki i kształt korpusu. Po wydrukowaniu tego mamy coś takiego. No to teraz muszę coś zrobić, żeby ten wydruk przenieść na drewno. No więc do tego muszę sobie zrobić szablony. Muszę sobie zrobić szablony, które pozwolą mi potem dokładnie w drewnie wyciąć te kształty, co trzeba. Więc pierwsza rzecz to jest biorę kawałek kalki i odrysowuję dokładnie te kształty, tak żeby potem to przenieść przy pomocy tej kalki. Potem to przenoszę na taki kawałek płyty paździerzowej. To jest takie stosunkowo twarde, ale łatwy w obróbce kawałek materiału. Jak ja sobie to tutaj narysuję, to potem mogę mam tutaj kształt na korpus, mam kształt na gryf i to sobie teraz wytnę. To sobie wytnę i dokładnie ukształtuję to tak przy pomocy papieru ściernego, różnych innych rzeczy, tak żeby mieć dokładnie ten kształt. Bo przy pomocy tego potem będę ten kształt przenosił w drewno. A jak? To zobaczymy później. No to mam już szablon z grubsza wycięty. O, to nie jest jeszcze idealnie ten kształt, co trzeba, ale to mi wystarczy do tego, co chcę zrobić teraz. No teraz chcę sobie tylko zaznaczyć, który kawałek z tego drewna to będzie gitara. To nie musi być na razie dokładnie, tylko z grubsza. Sobie obrysuję ten szablon. No i teraz wiadomo, że ten fragment muszę przygotować do klejenia. Jak już sobie zaznaczyłem, gdzie na tym kawałku drewna będzie gitara, no to nie pozostaje nic innego, jak uciąć te kawałki, które nie będą używane. Do cięcia, jak wiadomo, służy piła, więc użyjemy do tego piły. Idzie to nawet nieźle. Mamy wynik. Zamiast siłowni polecam budowę gitar. Jak już przyciąłem te kawałki drewna na korpus, to mogę to skleić. Jeszcze muszę tylko się upewnić, że te krawędzie tutaj, które będę kleił, są idealnie równe. To musi idealnie do siebie pasować, inaczej to się nie sklei dobrze.
Więc to wyrównałem w szczególności po prostu na papierze ściernym przyklejonym do czegoś płaskiego. Można to wyrównać. No i jak mam to równe, to można się brać za klejenie. No dobra, klej posmarowany. Klej posmarowany, to jedziemy. No i tak to trzeba zostawić na 24 godziny, czyli do jutra. No i minął dzień. Można to wszystko rozkręcić. Mamy już drewno sklejone. Gotowe. 2 kawałki drewna na przód gitary. Trzeba teraz skleić ze sobą. Wydawało mi się, że takie 2 kawałki, jak się tutaj sklei, to się zaraz wszystko z powrotem rozpadnie, takie to jest cienkie, ale okazuje się, że dobry klej do drewna, jak sklei drewno, to w tym miejscu jest nawet silniejsze niż same drewno. Jak się to dobrze przygotuje, to się rzeczywiście będzie świetnie trzymać. Także mamy tutaj odpowiedni klej, którym trzeba to wszystko posmarować. No i jest co najmniej wystarczająco. Tutaj specjalnie położyłem papier do pieczenia ciasta. I dzięki temu do tego papieru to się nie przyklei. Mogę to tak ścisnąć i to mi się tylko skleją te 2 kawałki ze sobą, a nie z tym naszym leżą. Żeby mi się to jeszcze nie pogięło, to od góry przyczepię tutaj, przycisnę to od góry taką metalową poziomicą. No, teraz mam już zagwarantowane, że to mi się nie wygnie w górę. I mogę te 2 kawałki ze sobą ścisnąć, tak żeby ten klej mógł sobie dobrze tutaj je związać. Bo to będzie trzeba zostawić na cały dzień. Ja jak kleję, to zostawiam na 24 godziny, czyli do jutra. Ścisnę to jeszcze w tym miejscu. Dobrze trzymało. Teraz będzie ładnie i równo. No, jest super. No i tak teraz zostawiamy do jutra. Minęło trochę czasu. Można to wszystko rozmontować. Zobaczyć, jak się skleiło. Jak widać, skleiło się całkiem sympatycznie. Trzyma się dobrze. Teraz tylko wyrównać i możemy wyciąć kształt i możemy kleić. Mi się podoba ten fragment tutaj. Więc to będzie tył gitary. To będzie tył gitary. Mogę teraz ją sobie odrysować, żeby widzieć na przyszłość. Muszę uważać, żeby tutaj ta linia zaznaczona to jest oś symetrii gitary, która idzie przez sam środek. Ona musi trafić dokładnie na linię klejenia. O, i teraz mogę sobie to odrysować. Jeszcze troszeczkę to chyba przesunę do przodu. Tak, żeby tutaj na ten róg się złapało trochę tych poduszeczek. One potem tam będą. Możemy... Proszę bardzo. Piękny jest ten kawałek.